Witajcie, z tej strony Arch. Kolejny poradnik z naszej strony. Tym razem nie ode mnie, a od moich graczy. I to im dzisiaj ustępuję głosu. Przedstawiamy Wam największe grzechy osób prowadzących sesję. Poleci intro. Zatem pierwszą rzeczą, o której porozmawiamy, będzie Railroad. Railroad, czyli pisanie książki przez osobę prowadzącą, brak miejsca dla graczy na kreatywne rozwiązania sytuacji. Jest to jedna z najbardziej doskwierających i bolesnych rzeczy, jakie mogą się przytrafić graczom. A jest to bolesne, ponieważ my, gracze, też jesteśmy częścią fabuły. Chcielibyśmy mieć aktywny wpływ na jej dalszy rozwój, a nie być tylko biernymi obserwatorami. Wiele ciekawych i niekonwencjonalnych pomysłów przepada przez mistrza gry, który nie potrafi dostosować się do improwizowanych wydarzeń. No dobrze, Kajetanie. Czy wiesz, jak to rozwiązać? Jak najbardziej, Karolino. Uważam, że rozwiązaniem tego problemu będzie zaakceptowanie tego, że nie da się przewidzieć wszystkich decyzji, jakie podejmują gracze. Nie powinniśmy bać się wychodzić poza ramy fabularne i stworzyć sytuacje, które nie tylko sprawią nam przyjemność, rozbawią lub natchną do czegoś nowego, ale również mistrz gry może nagradzać swoich graczy. Oczywiście vice versa. Za głupie pomysły i absurdalne mistrz gry może graczy ukarać. Przykładowo, na samym początku kampanii Ashanu postanowiliśmy pomóc Annie w dostaniu się do legendarnej krainy Tarladu. Nie mieliśmy przymusu tego zrobić, mogliśmy zwiedzać dalej stolicę Imperium Gryfa lub podjąć się innego zadania. Czuliśmy dużą wolność wyboru. Karolino, a co jeżeli czujemy, że mistrz gry się nad nami pastwi? Taka sytuacja może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego graczy, ze względu na obawę przed utratą postaci. W takiej sytuacji radziłabym zmianę mistrza gry. Ja na szczęście nie spotkałem się z taką sytuacją. Aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć uczucia towarzyszące grze w takiej grupie. My personalnie wkładamy całe nasze serducha w tworzenie postaci oraz ich historii, jakimi przyjdzie nam grać kolejne przygody. Dlatego bardzo zniechęcającym może być niesprawiedliwa śmierć postaci. I następne godziny, które moglibyśmy poświęcić na rozwijanie ich historii, poświęcilibyśmy na tworzenie nowego bohatera. Wiadomo, śmierci jak najbardziej mogą się wydarzyć ze względu na kości, tudzież nasze złe decyzje. Ale śmierci widocznie spowodowane wizją mistrza gry, na której jesteśmy bezsilni, są po prostu bardzo przykre. No dobrze, Karolino, ale jak już tak o tym mówisz, mam nadzieję, że wiesz, jak rozwiązać ten problem. Oczywiście, Kajetanie, chyba mam na to parę pomysłów. Mistrzowie gry, którzy nie dają graczom chwili wytchnienia i traktują sesje RPG jak walki z bossami w Dark Soulsach, powinni mieć na uwadze, że przy RPGowym stole nie da się wczytać gry. Śmierć postaci jest bardzo często nieodwracalna i jest równoznaczna z końcem jej historii. Podam przykład. Kiedyś do naszej grupy zgłosił się gracz, który niestety współpracował z takowym mistrzem gry. Miał on sytuację, kiedy po pierwszych 10 minutach sesji stracił on swoją postać. Kolejne 2 godziny siedział i się nudził. Kiedy przyszedł do naszej grupy, miał on duże problemy z podejmowaniem decyzji, ponieważ bał się, że spowoduje to śmierć jego postaci, a historia z jego poprzednim mistrzem gry powtórzy się i u nas. I o tyle, o ile unikanie walki nie jest zawsze takim złym pomysłem, tak unikanie jej cały czas sprawia, że rozgrywka robi się nużąca i powtarzalna. Jak pewnie się domyślacie, rozwiązaniem tego gracza była po prostu zmiana grupy. Ja na szczęście nie spotkałem się z taką sytuacją, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć uczucia towarzyszące grze w takiej grupie. Z drugiej strony natomiast mamy sytuację, w której nie odczuwają żadnej grozy i nie spodziewają się najmniejszych konsekwencji za swoje decyzje. Rozgrywka taka szybko przeradza się w jeden wielki cyrk, aniżeli przygodę, która miałaby nas zainteresować. Wszystko powinno mieć swój balans. Gracze powinni czuć w odpowiednich momentach,
że jest to ich czas na odpoczynek od ciągłego zagrożenia. Natomiast wchodząc w konflikt, powinni być świadomi ryzyka. No dobrze, to jak to rozwiązać? Cieszę się, że spytałaś, Karolino. Drodzy mistrzowie gry, prosimy was, abyście określali ryzyko miejsc, w którym nasza drużyna obecnie się znajduje. Na przykład, jeśli jesteśmy w opuszczonej kopalni, logicznym jest to, że znajdować się w niej może leże potwora i oczywiście nagrody. Ale jeśli jesteśmy w bogatym mieście, nie powinniśmy zaprzątać sobie głowy, że zza winkla może wyskoczyć smok. A propos smoków, czy one w ogóle istnieją w tym świecie? Bardzo dobre pytanie, Kajetanie. Powinniśmy o to zapytać naszego mistrza gry. Nasze postacie w końcu powinny coś o tym wiedzieć, zwłaszcza, że żyją w tym świecie już jakiś czas. Co zrobić, kiedy mistrz gry nie wyjaśni nam realiów świata, który zwiedzamy? Każda nasza postać nie musi posiadać takiej samej ilości wiedzy, ponieważ pochodzą z różnych kultur i miejsc. Bardzo zróżnicowałoby to rozgrywkę, jeżeli postać posiadałaby wiedzę w innych dziedzinach niż reszta grupy. Na przykład, jedna postać może wiedzieć wiele o życiu morskim, inna może wiedzieć wiele na temat etyki, jaka panuje u osób wysoko urodzonych. Tworzy to wiele tematów do rozmów pomiędzy postaciami i określa nam, co jest naszą granicą w światach, w których gramy. Co do świata, w którym przebywamy? Co z jego mieszkańcami? Kiedy poznajemy znaczące dla fabuły postacie niezależne, warto by było obdarzyć je głębszą historią, którą mogłyby się podzielić, tak aby nasze postacie mogły się jakoś do nich przywiązać, lub wręcz przeciwnie, znaleźć swojego wroga. No bo ile razy można słuchać o dobrym królu, który chce jak najlepiej dla swoich podwładnych, i złym władcy piekieł, który chciałby chaosu, zniszczenia i władzy nad światem? Dokładnie to. Warto byłoby jakiejś postaci dodać jakiś znak szczególny, typ manier, inny głos, akcent, charakter. Postacie nie muszą trzymać się swojej roli, jeśli chodzi o cechy, które już wymieniłem. Osoba zła mogłaby mieć dobry powód, dlaczego robi to, co robi. Jeśli jest przebiegła, mogłaby próbować przekabacić nas na swoją stronę. Natomiast dobry król może mieć mroczny sekret. Wszystko to jest ograniczone jedynie przez waszą wyobraźnię. A jeśli nie macie pomysłu, może warto by było zaczerpnąć inspirację z czegoś, co zostało już stworzone? Dobra, ale jeśli chodzi o zasady, to moglibyście wylusować. Każdy w gronie chce się dobrze bawić. To, że nie ma jakiejś zasady, nie oznacza, że nie można tego zrobić. Książki zostały napisane jak zostały, ale jeżeli sytuacja może być bardziej epicka przez nagięcie jakiejś zasady, proszę, pozwólcie nam to zrobić. Drodzy mistrzowie gry, ale czasem też i gracze, nie trzymajcie się książki tak kurczowo, jakbyście mieli spaść w przepaść. Uwaga, szok! Niektóre zasady można nagiąć. Jeśli waszym zdaniem doda to do sytuacji epickości i dzięki temu moglibyście ją lepiej zapamiętać, dlaczego nie? Pomyślcie o tym tak. Po co przeżywać te historie, jeśli potem nikomu ich nie opowiecie? Mówiło do was dwoje graczy Teatru Umysłu RPG. Ja, Kajetan Oraz ja, Karolina. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego poradnika. Dziękujemy za wysłuchanie nas, a teraz trzymajcie się, idziemy grać sesję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.